Jest 7:20 i znajdujemy się właśnie u podnóża Lwiej Skały. Chyba najważniejszego punktu historycznego i geograficznego na Sri Lance, a na pewno numer 1 punkt turystyczny. Jest to skała 200 metrów wysokości. Na górze są ruiny starożytnej fortecy. Na górę prowadzi 1200 schodów. Dlatego jesteśmy tutaj tak wcześnie, żeby uniknąć tłumów i upałów. Zobaczmy, co tam się dzieje. W Dambuli zatrzymaliśmy się na 2 noce i w poprzednim odcinku zabraliśmy Was do kompleksu jaskiń, a dzisiaj łapiemy tuk-tuka i jedziemy do Sigirii. Przejazd na Pikmi kosztował nas 1000 rupii. Jeżeli nie macie biletów, to kierujcie się do budki dla obcokrajowców, ale można je też kupić online i są o parę dolców tańsze. Chyba dopiero teraz się gorąco zrobi, jak będziesz płacił za bilety. Drogi widzu, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z dodawanymi filmami. Zachęcamy też, abyś odwiedził naszego Instagrama, gdzie znajdziesz wiele praktycznych porad oraz migawek z podróży. To tyle, wracamy do filmu. Jeżeli nie chcecie płacić za bilety, możecie podjąć ryzyko przypłynięcia się tą rzeką, ale uwaga, bo są krokodyle. Więc... Wycencie swoje życie. Wycencie swoje życie i 52 dolców, czy nie? I płyńcie. Szybka rada z postprodukcji. Zdjęcie z tej perspektywy to jedno z najpopularniejszych ujęć i radzimy zrobić je w drodze na skałę, bo schodzi się z niej z innej strony i obiecuję, że nie będzie Wam się chciało wracać. Byliśmy w sklepie przysmaczki dla psów, żeby rozdawać takim biednym, wychudzonym psom po drodze. Ojejku, ale się cieszy. Dobra. Dobre. Pani przewodnik, gdzie idziemy dalej? Na górę. Na górę. Którędy? To the summit. To the summit. Yeah, that way. That way. Widzimy się zaraz tam. Na tym rusztowaniu, nie? Nie widać, a widać. No, tam zaraz będziemy. Przed nami ostatnia część wspinaczki na Sigirię. Jak widzicie, tutaj są lwie łapy na dole, a kiedyś była tutaj konstrukcja 35-metrowa z cegieł przypominająca lwią głowę i wchodziło się głową do środka i wychodziłeś już na szczycie. Teraz została tylko taka metalowa konstrukcja schodów, no ale i tak jest całkiem nieźle, nie? Naturalny glow już wstępuje na twarz podczas spinaczki, ale widoki są piękne. To jest Sigiria dla ubogich. Jak coś, no bo to nie są tanie rzeczy. A czym jest Sigiriya dla ubogich? Niewielu turystów wie, że Lwia Skała ma swoją mniejszą siostrę zaraz obok. Niedaleko, bo zaledwie 1 km w linii prostej, znajduje się Pidurarangala. Bardzo łatwo dotrzeć do niej pieszo lub tuk-tukiem, a wejście na nią kosztuje ułamek ceny, którą zapłaciliśmy, a zobaczyć z niej można równie piękny widok, jak i samą Sigirię. Hej! Wy, mam. Nie ma nie wiadomo jakich zakazów latania. No tak, tylko 4 znaki albo 5. Na tej przestrzeni tutaj, co? Tutaj był znak. Tak? No.
Poszukajcie ze mną wszystkich Budd na krajobrazie. Tutaj jeden. Myślałam, że to ten, gdzie byliśmy w Dambuli. Ale to nie ten. Szukamy dalej. Niestety na Sigiri jest zakaz latania dronem, ale może uda nam się gdzieś znaleźć jakieś ustronne miejsce i się schować przed strażnikiem. Uwaga, przerwa w dronowaniu. Jak widzicie, Maciek znalazł sobie dogodną kryjówkę do nagrywania i zupełnie przypadkowo uwiecznił moment poznania z 2 dziewczynami, które, jak się później okazało, bardzo umiliły nam resztę pobytu na Sri Lance. Agnieszka i Marlena, pozdrawiamy. A teraz wracamy do ujęć z powietrza. Not mirror anymore. No to co dzień jak co dzień po prostu. No nie idzie. A może byś wolał, żebym jednak ci pomogła zamiast cię filmować? Czy To po co żeś kamerę YouTube to YouTube? wyjęła? Ja trzymam kciuki, dopinguję cię. Będzie dobrze. O. Brawo. Jeszcze tylko 2 torby. Czekamy na autobus. Nie wiemy, kiedy przyjedzie. Chwilę jeżdżą. No, Jedziemy do Candy. masz to boły. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick a lollipop. Uj. Ho! Ho! Yes! Yeah! Siedzimy sobie właśnie w autobusie i przed nami takie ogłoszenie o naborze do wojska. Co prawda trochę stare, ale fajne informacje są. Trzeba mieć od 18 do 26 lat. Wzrost to jest 5 feet 4 inches, czyli ponad 1,50 m. Tak.
chyba byśmy się oboje nadawali. No. Tutaj jest jakaś druga opcja, nie wiem, chyba dla kobiet albo coś innego. No i co? Po wszystkich szkoleniach i z dodatkami pensja to 68 000 rupii, czyli około 800 zł. Tak wygląda nasze centrum dowodzenia. Szukamy właśnie noclegu w kolejnej lokalizacji. This is the Netflix weather. Mieliśmy jechać na super wycieczkę po Kandy i okolicach. I okazało się, że zabukowaliśmy nasz nocleg na jedną noc zamiast na dwie. Więc musieliśmy wrócić, się kurwa spakować. I musimy się wyprowadzić i musimy szukać nowego noclegu, więc pewnie nie zdążymy nic zobaczyć, a nie możemy przedłużyć noclegu w Kandy, bo musimy pojechać pociągiem do kolejnej destynacji. Siema! Przypał. Masz coś do powiedzenia? Nie wiem, coś mi się źle kliknęło. O, ile razy już się to zdarzyło podczas tej wycieczki? 0! Znajdujemy się teraz w ogrodzie botanicznym w Kandy. Tak to się prezentuje. Kandy. 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 Mamy pana tuktukarza wynajętego na cały dzień i po prostu wozi nas z miejsca na miejsce. Niekoniecznie już jesteśmy zadowoleni z efektywności wydanych pieniędzy. Tak, ale w sumie jeszcze nic nie wydaliśmy. No, ogród ponad 200-letni z czasów kolonialnych brytyjskich. Zaczyna się to wszystko bardzo ładnie. Są tutaj okazy z całego świata. Idziemy na te bambusy. Idziemy w te bambusy. No, plan na ten dzień był w ogóle zupełnie inny, bo mieliśmy jechać na taką zakręconą wieżę Umbaluwała, tak to się chyba nazywa, świątynię. No ale niestety buknąłem przez przypadek jedną noc, a nie dwie w hotelu i na szczęście pan nas złapał w ostatniej sekundzie i stwierdził, że gdzie my się wybieramy, no bo przecież mamy tylko jedną noc. Musieliśmy się szybko spakować, zostawić te rzeczy u nich. No i zebrać mokre rzeczy, które wczoraj praliśmy. Zebrać mokre rzeczy, które wypraliśmy i są dalej mokre. I przy okazji, no pan powiedział, że nie mają więcej noclegów na ten dzień, więc pod koniec tej całej wyprawy dzisiejszej będziemy musieli się jeszcze przenieść na szybko do jakiegoś innego hotelu. Halo! Pokażę wam teraz rzadko spotykany gatunek lokalnego bambusa, który akurat bawi się wśród drzew bambusowych. Co tam jest w środku? Nie, puściutko. Ale wszystkie poziome są, widzisz? Tam jest ukryty ram. Jak słup, jakbym uderzała. Ale w ogóle poniszczone są, ludzie tutaj piszą jakieś napisy. A kiedyś w Chinach były takie tortury, bo młody bambus rośnie bardzo szybko, tak prawie do metra dziennie, że taki był krótki, cienki bambus i go wcinali maczetą, że był ostry i klienta kładli na wysokości tak metra brzuszkiem w dół i ten bambus pomału mu tak przez ten brzuch się wbijał, aż na wylot przeszedł. Jak się bawili kiedyś w Chinach. To jest fajnie pokazane, jak bambusy rosną w kępkach. Fajne miejsce, żeby się trochę ochłodzić. Tutaj jest botwinka na przykład, lokalna, a tam rośnie kapusta. To jest coś dla fanatyków trawy.
Macie tutaj trawkę każdego rodzaju. Alergie nowe, których jeszcze nie ma. Na nowe trawy. Zapomniałam o tym. Przepraszam. O czym? Zanim przyszliśmy tutaj. Odkryj 10 000 nowych alergii. Już dziś. Dzień dobry. Pojadłeś? Zeżarłeś wszystko? Chillera? Zobacz w ogóle, jak ma dłonie położone na... O, hello, małpko. Cześć. Ciekawe, czy by zjadła. A masz... Zobacz, gdzie on ma w ogóle... Is this your elbow? Or is this your elbow? Kim ty jesteś? A, bo ty siedziałeś. Właśnie trafiliśmy do przedszkola dla małp. Pajacują, takie malutkie pajacują tam na górze i po prostu się puszczają, spadają z jednej gałęzi na drugą, aż tak dolecą do samego dołu. Nie wiem, czy to widać. O! Przerywam. Przerywam Państwu. Tutaj małpki się iskają nawzajem. Znaczy w sumie jedna iska drugą. To jest jak co zjadła właśnie. Ale ta po prawej po prostu mega jest spokojna i po prostu ustawia się tak jak tamta, tam gdzie tamta ją grzebie. O. No i wracamy do roboty. Po prostu tamta, Tak, dokładnie. ta po lewej jest taka dokładna i ona sprawdza każdy centymetr skóry. O, teraz głowę na przykład. A ta po prostu się tak, jakby była u lekarza. O, co tam masz w uchu? O, no i w drugą stronę. Jak ludzie, po prostu sobie... O, smaczki grzebują. A co one wyjmują z siebie? Jakieś kleszcze, czy ten, czy to są... Tak mi się wydaje. Jakieś owaty, które znam. To jest już koniec tego odcinka. Dzięki, że zostaliście z nami do końca, a w następnym ciąg dalszy atrakcji w Kandy. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, wciśnij lajka i zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z dodawanymi filmami. A na nas już czas. Siemano!